Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Jeżeli chodzi o zeszły tydzień, to tak nie za wiele się zdarzyło, poza jedną, czy tak naprawdę to nie było do końca stricte w zeszłym tygodniu, bo to jest jakby informacja, która zbierała się przez kilka dni, a myślę, że nawet może i więcej. Zacznijmy od tego, że zaczęło się od tego, że Microsoft zwolnił mnóstwo swoich pracowników i między innymi zwolnił pracowników, którzy odpowiadali za wydania fizyczne gier. Co pozwala przypuszczać, że jeżeli w przyszłości pojawi się nowa konsola Microsoftu, prawdopodobnie będzie ona pozbawiona już czytnika płyt fizycznych. Wiemy, że ten trend dzieje się już od jakiegoś czasu. Jesteśmy powoli przyzwyczajani do tego, że gry fizyczne znikną. Ostatnio mieliśmy chociażby Alana Wake'a 2, który był takim troszkę, wydaje mi się, probierzem tego, czy to ma sens. I prawdopodobnie ilość sprzedanych egzemplarzy Alana Wake'a pokazała Microsoftowi tak, że to ma sens. Znaczy, ja jako zwolennik wydań fizycznych smuci mnie to, ale też jestem jakby realistą i wiem, że tego się nie powstrzyma. Wszystko jest coraz bardziej fizyczne, pozbywamy się jakby fizycznych rzeczy, mówię coraz bardziej fizyczne, właśnie coraz bardziej cyfrowe. Chociażby filmy, kiedyś kupowało się filmy na Blu-rayu, na DVD, teraz wszystko mamy na wodach i jakoś to tak przeszło płynnie, tak? I gry też czeka taki właśnie los, że będą one coraz bardziej fizyczne. Większość moich tutaj gdybań to sfera oczywiście plotek, ale w przyszłości, jeżeli i Sony, i Microsoft zdecydują się na wydanie nowych konsol, jeżeli jedna z nich, i tutaj prawdopodobnie myślę o PlayStation, nadal pozostanie przy fizycznych nośnikach, no nie wiem, czy będzie to miało wpływ na to, że konsola będzie popularniejsza. Może trochę tak, ale faktycznie odebranie nam fizycznych nośników nie dla wszystkich jest sporym problemem i pewnie tutaj w komentarzach wiele osób napisze, że nie kupujecie fizycznych nośników i dla Was cyfrowa dystrybucja jest jak najbardziej ok. No to się stało też na PC-tach i tam ten trend był troszkę szybszy. Zniknęły gry na płytach, wszystko teraz ściągamy ze Steama i to jest jakby cena pewnego takiego progresu całej branży. No jakby ja nie mam tutaj z tym żadne, może inaczej, wewnętrznie czuję problem, ale też wiem, że ja tego nie powstrzymam i nikt tego nie powstrzyma, bo tak niestety musi być. Natomiast pojawiła się jeszcze kolejna plotka, chyba jeszcze bardziej ciekawa, gdzie pojawiły się przesłanki, że Xbox czy też Microsoft chce zrezygnować z gier ekskluzywnych i tak tytuły jak Starfield, Sea of Thieves mają pojawić się również na PlayStation 5. To spowodowało na Twitterze, że pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy, nawet starszych ode mnie, którzy zachowywali się jak 12-letnie dzieci, którzy stwierdzili, że ja w takim razie na Xboxa się obrażam, sprzedaję konsolę i mam Xboxa w dupie. Rozumiem takie podejście, tak? Szczególnie psychofanów, którzy poświęcili się, żeby Xboxa rozpromować i nagle pojawiają się plotki, że Xbox wbija im nóż w plecy. Natomiast no, takie zachowanie jest trochę takie niskie i pokazuje, jak niedojrzali są niektórzy, że reagują na takie rzeczy w taki dość dziwny sposób, tak? Natomiast ja mówiłem wielokrotnie, że wydaje mi się, że cała branża, cały rynek dąży do ujednolicenia i to jakby cały czas powoli gdzieś tam się dzieje. Z punktu widzenia Microsoftu wydawanie gier multiplatformowych również na konkurencyjne PlayStation 5 jest tak naprawdę z biznesowego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Bo jeżeli wydamy na przykład Starfielda tylko na Xboxie, powiedzmy, nie wiem, czy mam wgląd, ile się sprzedało.
Starfieldów. Dajcie mi sekundę, bo nie otworzyłem sobie akurat, nie myślałem o tym, żeby o tym powiedzieć, ale zaraz sobie zobaczymy, czy mam jakiś wgląd, ile się tego sprzedało. Starfield. Jeżeli ta gra, czy w tym wypadku powiedzmy sobie ten Starfield byłby na większej ilości konsol, no to jest duża szansa, że sprzeda się po prostu więcej kopii niż na samym gołym Xboxie. No nie ma niestety podanych informacji, jak się Starfield sprzedał. Natomiast jeżeli patrzymy sobie na ilość sprzedanych konsol, mamy 54 miliony PlayStation 5 i mamy 27 milionów Xboxów i Series S i Series X razem, tak, w jednym jakby worze, czyli to jest tak naprawdę połowa mniej. Więc zakładając, że nawet powiedzmy absurdalna sytuacja, każdy użytkownik Xboxa kupił sobie Starfielda, mamy 27 milionów sprzedanych kopii, ale nadal jest 53 miliony posiadaczy PlayStation 5, potencjalnych kupców, którzy również by mogli tego Starfielda nabyć, więc zamykanie się na tak duży rynek, 2 razy większy niż rynek w zasadzie własny, tak, czyli Xboxowy, no jest takim dosyć słabym rozwiązaniem. Niektórzy dopatrują się tutaj innego rozwiązania i nie sądzę, żeby tak się stało, ale że Xbox pójdzie drogą Segi, która po nieudanej konsoli Dreamcast zrezygnowała całkowicie z rynku hardware'owego i zajęła się po prostu produkcją gier. I tak jest w sumie do dzisiaj i Sega chyba nawet na tym lepiej wyszła, że wyłączyła się z tego wyścigu konsol na rzecz produkowania gier multiplatformowych i to w zasadzie do dzisiaj oni sobie działają i działają chyba całkiem nieźle. Natomiast nie sądzę, żeby Xbox porzucił konsolę. Jest to jednak dość duży tutaj kawał tortu, który można by było odpuścić. Natomiast patrząc na, bo poczytałem trochę tych artykułów z różnych źródeł oczywiście i tutaj też wiadomo, że są to plotki bądź jakieś przypuszczenia, także nie bierzmy tego jako pewnik, ale w kilku artykułach pojawia się takie stwierdzenie, że w przypadku, kiedy okażą się te plotki prawdziwe, czyli że Xbox rezygnuje z fizycznych kopii i zamierza przejść na całkowicie, znaczy zamierza zrezygnować z ekskluzywności swoich tytułów, pojawiają się plotki, że PlayStation będzie jedynym słusznym wyborem. Dlaczego? Bo z punktu widzenia tutaj tych twórców na ruch Xboxa PlayStation nie zareaguje tak samo, to znaczy nie będzie produkowało swoich gier ekskluzywnych multiplatformowo, znaczy, że Sony się nie podejmie takiego kroku. I w tym wypadku PlayStation stanie się jedynym słusznym wyborem, bo po co kupować Xboxa, skoro i tak gry z Xboxa pojawią się na PlayStation, tak? A PlayStation jeszcze dodatkowo ma ten dodany tutaj element, czyli gier ekskluzywnych, które zagrasz tylko na konsoli PlayStation. Więc tak naprawdę, no, patrząc na to z logicznego punktu widzenia, no tak, PlayStation jest aktualnie jednym, jeżeli te plotki okażą się prawdziwe, PlayStation nagle się okazuje jedynym słusznym wyborem, bo na nim zagrasz w gry od Microsoftu i zagrasz w gry od Sony, tak? W sytuacjach, w których PlayStation wydaje też gry swoje na Xboxa, czy jest możliwa? Pewnie tak, ale pamiętajmy, że to są, wydaje mi się, że tutaj jest problem taki, że są zupełnie inne sposoby myślenia, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Europę, a Japonię i nie sądzę, żeby tutaj się Sony zgodziło na takie rozwiązanie, żeby umożliwić graczom Xboxa granie na przykład, nie, w Uncharted, tak? Natomiast no ciekawa jest to sprawa i powiem Wam, że bardzo jestem zainteresowany, jak Wy do tego podchodzicie. Czy dla Was to, że Microsoft rezygnuje z gier ekskluzywnych, których i tak za dużo ostatnio nie ma i tak naprawdę można powiedzieć, że po części Xbox już zrezygnował z gier ekskluzywnych, bo wszystkie te tytuły również pojawiają się na PC-cie, co też było dosyć sporą gównoburzą swojego czasu. Więc teraz jakby rozszerza swoją bibliotekę również, znaczy
prawdopodobnie, jeżeli to się stanie, to rozszerzy swoją bibliotekę również na konsolę PlayStation i może Switcha też w domyśle, Switcha 2, nie wiadomo. Czy jest to dla Was problem i jak Wy to widzicie? Ja tam powiem szczerze, że mnie to tam jakoś szczerze... Mam to w ogóle gdzieś, nie? Ja jestem ogólnie osobą, która po prostu lubi grać w gry. Nie ma znaczenia na jakiej konsoli. Nie jestem przywiązany ani do Xboxa, ani do PlayStation jakoś specjalnie. Gram na tej konsoli, którą lubię. Natomiast jest we mnie takie coś, że są pewne gry, które jednoznacznie mi się kojarzą z daną konsolą i niekoniecznie to są gry ekskluzywne. Na przykład nie wyobrażam sobie grania w Assassin's Creed'a na innej konsoli niż PlayStation, dlatego że jestem z tą marką od PlayStation 3 i wszystkie Assassiny zaczynałem od PlayStation 3, więc dla mnie jakby nierozerwalnie w pewien sposób łączy się ta seria z konsolą Sony. Tak jest również z Xboxem. Są jakieś gry, które nierozerwalnie, serie, które niekoniecznie ekskluzywne, które bardzo mi się kojarzą z Xboxem i pewnie bym chciał je na Xboxie nadal ogrywać, tak? No ale to jak mówię, ile ludzi, tyle opinii, wszyscy mają swoje zdanie na ten temat, natomiast pokazywanie takiej swojej słabości, że zgięło Cię to, że Microsoft rezygnuje z ekskluzywności, nie wiadomo nawet, że to jest plotka, tak? I wrzucanie jakichś swoich wysrywów na Twittera, no to jest po prostu mega słabe, nie? Ale komentarze tam to są po prostu masakra pod tymi filmami, nie? Po prostu tak tych typów jadą. No, najczęściej to się rzuca tylko jeden komentarz na to, nie zesraj się. I jest to bardzo trafny komentarz do tego typu zachowań. No niemniej, jest to sytuacja, powiedzmy sobie szczerze, nie za ciekawa dla psychofanów konsoli Xbox, no ale powiedzmy sobie szczerze, jest to pewne pokłosie tego, że dążymy do ujednolicenia. No i też pieniądz rządzi światem, tak? Jeżeli można na grach ekskluzywnych wyciągnąć sporo pieniędzy od graczy z konkurencyjnej konsoli, no to czemu z tego nie skorzystać? Niestety. Te piękne czasy, kiedy mieliśmy, wiecie, kilka konsol i każdy robił swoje, już powoli po prostu przemijają i myślę, że jednym z powodów jest właśnie ta też cyfrowa dystrybucja. To wszystko jakby się łączy w jedno, tak? I rynek growy nie jest zupełnie inny od rynku, nie wiem, filmowego, gdzie dzisiaj tak naprawdę mało osób kupuje płyty. Są oczywiście ludzie, którzy kupują, bo lubią mieć, postawić sobie na półce, ale wszystko mamy dostępne po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie. Ja posunąłbym się nawet dalej, że przyszłość konsol leży tak naprawdę w cloud gamingu, czyli odpalaniu, czy też odpalaniu gry gdzieś tam na serwerze w Stanach, a do nas będzie jedynie wysłany sygnał wideo. I to jest też rozwiązanie, które prawdopodobnie w przyszłości, nie wiem kiedy, nas czeka, tak, że jest to jakby naturalna kolej rzeczy i ja się niekoniecznie z tym zgadzam, bo ja się z tym nie zgadzam, ale wiem, że nic z tym nie zrobię, że to jest niestety cena postępu. Dajcie znać, co wy myślicie, bo też jestem ciekawy. Ciekawa informacja od Capcomu. Capcom stworzył taką ankietę, gdzie można wypowiedzieć się na temat tego, jaki sequel z ich gier chcielibyśmy zobaczyć. Capcom się strasznie rozbrykał po remake'ach Residentów, więc oni mają jakby tutaj teraz możliwość powrócenia, bo widać, że powrócenie do starych IP, odnowienie ich w formie na przykład Residentów ma sens, że to się sprzedaje, gracze to lubią, więc w ankiecie mieliśmy takie tytuły do wyboru jak. Oczywiście mówimy tutaj albo o sequelu, albo kompletnie nowym tytule serii, czyli kolejnym jakby. I tutaj mieliśmy Onimusze do wyboru, Okami, Street Fighter, Dino Crisis, Dead Rising, Devil May Cry, Monster Hunter, Resident Evil, Lost Planet i Dragon's Dogma. Ciekawe, bo w mojej opinii tutaj dwa tytuły zasługują na uwagę, czyli Dino Crisis i
Onimusza. Chętnie bym zobaczył nowe tytuły, a teraz, ponieważ popularne są te tytuły dziejące się w krajach azjatyckich, najczęściej właśnie w feudalnej Japonii bądź w Chinach, no to Onimusza jest, wydaje mi się, idealnym tutaj tytułem, żeby zaliczyć teraz srogi powrót, tak? Szczególnie, że można było zrobić z Onimuszy Souls-like'a. Natomiast nie sądzę, żeby Capcom się podjął tego, żeby aż tak zmienić całą mechanikę Onimuszy. Natomiast no jest to ciekawy pomysł i myślę, że Capcom rośnie nam tutaj na naprawdę dużego dewelopera, który nie tylko przywraca do życia i odnawia naprawdę w fajny sposób bardzo lubiane marki przez graczy, ale też tych graczy słucha. Samo to, że tworzą jakieś ankiety, w których mają się gracze wypowiedzieć, czego chcą, jest naprawdę spoko w mojej opinii. Tak? Nie idą sobie, a teraz sobie wydamy to i to, tylko słuchają graczy. Bardzo fajny pomysł i jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Będziemy sobie to oglądać, co tam się ciekawego dzieje. Dobra, jeżeli chodzi o informacje z tego tygodnia, to w sumie nic więcej tutaj nie mam do dodania. Jeżeli chodzi o nowości u mnie, szykuję streama z Atari 65. Mam pożyczone, to nie jest moje Atari, jest pożyczone, ale ostatnio właśnie sprawdzaliśmy, czy działa. Jest to hardkorowy sprzęt, bo jest on jeszcze na kasety magnetofonowe, także wgrywanie będzie miało ten taki klasyczny posmaczek retro, kiedy trzeba nie oddychać albo najlepiej wyjść z pokoju, żeby gra się wgrała. Także będę tego typu streamy, mam nadzieję, prowadził niedługo. Miał być w tym tygodniu, ale jakoś mi się rozmyło, może więc w przyszłym. Jeśli chodzi o materiały w tym tygodniu pojawi się recenzja Suicide Squad. Wiem, że wiele osób na nią czeka. No i od razu już na wstępie powiem, że nie jest to dobry tytuł, więc raczej dołączył w mojej opinii do gniotów z DC pokroju Gotham Knights, także nie będzie to pozytywna recenzja, już mogę Wam to powiedzieć, bo gra nie jest za dobra. Chociaż ma kilka fajnych elementów, które mi się podobały, ale powiedzmy sobie szczerze, w ogólnym rozrachunku nie jest to dobry tytuł, a jeżeli grasz singlowo, jest bardzo źle. Obiecałem Wam kolejne tajemnice deweloperów, ale w zeszłym tygodniu mi się nie udało tego zrobić, ponieważ bardzo dużo zajęło mi czasu zrobienie recenzji Yakuzy, więc to pewnie pojawi się w tym tygodniu. Będę celował pewnie w taki sposób, żeby w środę pojawiła się recka Suicide Squad, natomiast w sobotę tajemnice deweloperów. Dzisiaj jeszcze, właśnie, bo dzisiaj o godzinie 18 wejdzie jeszcze jeden unboxing. Nie pamiętam, o której embargo schodzi tylko. Chyba o 18 wejdzie unboxing gry Banishers Gods of New Eden. I ten tytuł też będę ogrywał. On jest teraz w kolejce po Suicide Squad. Biorę się właśnie za Banishers. Mam jeszcze Helldivers w kolejce, ale to będzie dopiero po Banishersach, także nie wiem, czy w tym tygodniu to na pewno się nie pojawi, także tutaj nie ma co oczekiwać, natomiast zajmę się Banishers zaraz po tym, jak skończę Suicide Squad i będę sobie to ogrywał. Czy jeszcze coś planuję w tym tygodniu? Muszę się zastanowić. Mam 2 materiały hardware'owe związane z Segą Saturn w planach. Jeden już zacząłem pisać, drugi jeszcze nie, bo jeszcze nie mam sprzętu, ale możliwe, że on w tym tygodniu też się już u mnie pojawi, także będę miał 2 materiały na temat sprzętowe z Segi Saturn. Czy jeszcze coś? Chyba to wszystko. Zastanawiam się, czy jeszcze... w środę jest premiera Tomb Raidera 1.3 Remaster, ale powiem Wam, że nie wiem, czy będę w to grał. Dla mnie ten remaster, nawet szczerze mówiąc, ja bym sobie go nawet kupił może, nie? Ale nie wiem, czy by mi się chciało w to grać. Ten remaster jest bardzo leniwy, nie podoba mi się to, co zrobiono, czyli po prostu wrzucono nowej jakości postać, znaczy ulepszoną postać do lokacji, które nadal wyglądają jak te z lat 90.
i to nie wygląda dobrze. Znaczy nie chce mi się w to bawić, bo powiem Wam szczerze, że patrząc na ten remaster, to ja wolę tego oryginalnego Tomb Raidera, bo mam z nim większą więź niż z takiego Frankensteina, który powstaje w tej wersji remaster, więc nie wiem, czy będę w to grał, zobaczymy. Na razie nie planuję. No jeżeli już mi się uda skończyć Suicide Squad, Banishers i miejmy nadzieję, że jeszcze Helldivers, no to do 28 będzie spokój, bo dopiero 28 pojawi się Dark Forces Remaster, kolejny leniwy remaster, który nie wiem, czy będę ogrywał, bo no jest on mega zrobiony po łebkach, ale 29 oczywiście premiera Final Fantasy, na który myślę, że wielu z Was czeka. Także jest tutaj powiem Wam, że ten początek roku, zawsze koniec roku był bardzo intensywny, dla mnie początek roku jest bardzo intensywny, bo faktycznie tych gier wychodzi dużo i to takich gier, które chciałbym zagrać, tak? No już sama ta Yakuza, kurczę, wyrwała mi z życia 65 godzin, no tak naprawdę nadal w nią sobie tam pogrywam od czasu do czasu, żeby porobić na 100% jakieś tam elementy. Także jest tutaj, powiem Wam, ciekawa rzecz. Myślę, że ten rok będzie bardzo intensywny. Jak początek roku jest intensywny, to cały rok będzie intensywny, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, to tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach, które pojawią się w tym tygodniu. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.